Ustawienie graczy to jedna z najbardziej problematycznych rzeczy, jakich doświadczycie podczas tworzenia mapy. Niewielka zmiana opcji i ustawień dotyczących AI może zmienić całe jej funkcjonowanie. W tej części zaprezentuję Wam, jak ustawić gracza, aby mógł się swobodnie rozbudować oraz jak ustawić klasyczny AI. Więc przygotujcie się na masę informacji. Jeżeli macie jakieś pytania albo problemy, to piszcie w komentarzach, będę je uwzględniał w następnych częściach. Na sam początek zajmuję się graczem. W tej mapie jego schemat będzie dosyć prosty, zaczyna tylko ze spichlerzem i kilkoma surowcami. Klikam na spichlerz gracza, który umieściłem w poprzedniej części. Po lewej stronie wyświetlają się całe jego zasoby i można je edytować. Lewym przyciskiem myszki wybieramy surowiec i w górnej części panelu ustawiamy jego ilość. Surowce budowlane są najważniejsze, bez nich nie będziemy mogli się rozbudować. Kamienia i drewna dodaję w zależności od tego, jak daleko są umiejscowione ich złoża. W tym przypadku las i góry znajdują się bardzo blisko spichlerza, więc gracz nie będzie musiał używać dużo materiałów, aby je zdobyć. Ustawiam więc 60 kamienia, jest to wystarczająco, aby gracz szybko wybudował kamieniarza i przeszedł w dalszą rozbudowę. Gdyby odległość od góry kamienia była większa, ustawiłbym większą ilość. Drewno jest potrzebne tylko do budynków, 30 sztuk powinno wystarczyć, lecz żeby początek nie był zbyt trudny, dodam dodatkowe 10 sztuk. Dachówkę pozyskuje się z gliny, która występuje na mapie. Postawiłem dwa złoża, które po przetworzeniu łącznie dadzą 250 dachówek. W normalnej grze, kiedy są dostępne wszystkie budynki, gracz zużywa od 150 do 200 dachówek. W tej mapie żelazo nie jest dostępne, więc 250 gliny zdecydowanie wystarczy na rozbudowę. Drzewa owocowe są dostępne zaraz po tartaku. Jest to jedzenie, które można najszybciej wybudować, jednak jest mało efektywne. Owoce są używane w domostwach lub w gospodzie. Zazwyczaj ustawiam ilość owoców od 40 do 70 sztuk. Każdy owoc to jeden bezrobotny. Bezrobotny idzie na szkolenie pracowników. 40 sztuk jest wystarczające, aby zapewnić odpowiednie szkolenie na początku gry. Jest wiele różnych rodzajów jedzenia i każdy syci pracowników inaczej. Wino jest najgorszym jedzeniem, więc daję go najwięcej. Potem są kiebasy, następnie chleb i ryby, których daję tylko 15 sztuk. Jako że warzywa mają inne zastosowanie niż jedzenie, dałem ich tylko 30 sztuk. Ilość jedzenia zależy od poziomu trudności, jaki chcecie, aby miała mapa. Im więcej go dacie, tym gracz mniej będzie się przejmował o śmierć głodową poddanych. Takie ilości, jakie ja ustawiłem, są normą. Mapa nie będzie ani za łatwa, ani za trudna. 60 zł to wystarczająca ilość, aby się rozbudować i zacząć jego produkcję. Chciałem, aby w tej mapie gracz posługiwał się głównie przepalarnią, aby pozyskać węgiel, ale dodałem go niewiele na ziemi. Skoro surowce mam za sobą, przejdę do dodania jednostek. Przechodzę do zakładki planowania osady i wybieram drugą podzakładkę jednostki. Następnie stawiam kilka pomocników i budowniczych. Im więcej ich postawicie, tym początkowa rozbudowa będzie łatwiejsza i szybsza. Standardowa ilość pomocników na początku gry to 4, a budowniczych 3. Aby gracz mógł wygrać lub przejść mapę, trzeba dodać mu cele misji. Do tego służy trzecia zakładka skrypty wizualne i podzakładka cele. Klikamy na plusik na dole panelu, wyskoczy Wam małe okienko, w którym można zmienić parametry celu. Ja ustawiłem wygraną z celem budynków gracza numer 2, czyli naszego przeciwnika. Gracz będzie musiał zniszczyć wszystkie ważne budynki wroga, aby wygrać misję. Następna podzakładka służy do zmiany koloru flagi. Ja pozostaję przy czerwonym. W kolejnej blokujecie budynki, klikając na ikonę budynku, przestawiamy jego rodzaj blokady i pokazują nam się małe ikonki krzyżyka, ptaszka i przekreślonego oka. Zielony ptaszek oznacza, że budynek jest od razu odblokowany, krzyżyk blokuje budynek, a oko go blokuje oraz ukrywa z listy budynków. W tej mapie nie ma żelaza, więc blokuje wszystkie budynki z nim związane. W następnej podzakładce można zablokować towary, którymi można się wymieniać. Skoro zablokowałem targ, zostawiłem tą stronę bez zmian. W podzakładce zablokuję jednostki, można zablokować jednostki. Tutaj sytuacja wygląda tak samo jak z budynkami. Przechodzę do podzakładki odsłoń mgłę. Dzięki punktom, które stawiam na mapie, gracz będzie miał odkryty teren w danym promieniu od rozpoczęcia rozgrywki. Dodatkowo ustawiam pod spichlerzem środek ekranu. W tym miejscu będzie ustawiony ekran po rozpoczęciu gry. Jest jeszcze ostatnia podzakładka, w której ustawia się dodatki gracza. Ustawiłem wartość dodaj domowników na 4. Dzięki temu gracz nie będzie musiał czekać, aż w domostwach rozpocznie się produkcja. O innych ustawieniach w tej zakładce opowiem innym razem.
Ważne jest, aby ustawić danemu graczowi, aby nie mógł być ustawiony jako komputer albo wybrany jako gracz. Przechodzimy do czwartej głównej zakładki skryptowanie globalne i w drugiej podzakładce rodzaj gracza zmieniamy, kim dany gracz może być. Pierwsza kolumna oznacza, który gracz ma być domyślnym graczem. Druga, czy gracz może być sterowany przez człowieka, a trzecia, czy może być komputerem. Jest to podstawowa mapa, więc wybieram gracza pierwszego jako domyślnego i tylko jako człowieka, a drugiego jako komputer. W trzeciej podzakładce zmieniamy sojusze, a w pierwszej parametry misji, ale o tym również w innej części poradnika. Gracz pierwszy jest gotowy, więc pora na jego przeciwnika. Pod minimapą wybieram drugiego gracza i zaczynam jego ustawianie. W tej wersji automatyczne budowanie nie działa, więc muszę mu postawić gotowe miasto. Przeciwnik nie ma być groźny, więc stawiam wszystkie budynki wymagane do szkolenia skórzanych jednostek i łączę je drogą. Dodaję mu również zasoby gliny, aby jego miasto, a raczej wioska, była bardziej dynamiczna. Po postawieniu budynków ustawiam im losową ilość surowców, które będą miały na start. Robię to z pomocą ikony skrzynki ze strzałką obok minimapy. Ustawiam maksymalną ilość surowców i przejeżdżam pędzlem po budynkach. Spichlerzu dodaję mu znacznie większą ilość surowców niż graczowi, aby po prostu nie umarł z głodu, tak na wszelki wypadek. Można by postawić wszystkich cywili ręcznie, ale po co, skoro expansion dodaje duży przycisk dodaj pracowników i automatycznie stawia wymagane jednostki przed budynkami. Robię test mapy, aby zobaczyć, czy AI dobrze sobie radzi i nie głoduje z jakiegoś powodu. Aby sobie to ułatwić, odkrywam całą mapę dla gracza numer 1. W ten sposób będę miał podgląd na wszystko, co się dzieje na mapie. Wszystko wygląda dobrze, więc przechodzę dalej. Dodałem mu kolejnych pracowników, aby lepiej funkcjonowała jego wioska. Czas na rozstawienie żołnierzy przeciwnikowi. Zmieniam wielkość oddziału na 0, ponieważ wtedy będę mógł stawiać oddziały tej samej wielkości, co AI ma ustawione. Aktualnie są domyślnie, więc nie widać żadnej różnicy. Do lepszego układania linii obronnej wroga zmieniłem mu formacje obronne. Są różnorodne, aby komputer wydawał się mniej sztywny. Teraz stawianie oddziału różnego typu jest znacznie łatwiejsze. Na początku planuję pierwszą linię obrony, a dopiero potem niewielkie oddziały w środku wioski. Wyłączyłem na chwilę obiekty do ułatwienia sobie roboty. Następnie ustawiam jego pozycje obronne, dzięki nim komputer będzie wiedział, gdzie i jakie oddziały tworzyć i jakie jednostki szkolić. Klikamy na ikonę murku i zaczynamy stawianie pozycji. Można je ustawić ręcznie, ale kiedy postawimy je na już istniejący oddział, pozycja obronna dostosuje do niego rodzaj oddziału i kierunek. Prawym przyciskiem myszy można zmienić parametry pozycji, zanim ją postawimy. Samym prawym przyciskiem zmieniamy kierunek w prawą stronę, kiedy będzie wciśnięty Ctrl zmienia się kierunek w drugą stronę. Z Shiftem zmienia się rodzaj oddziału, a z Altem rodzaj pozycji obronnej.
Są 3 rodzaje pozycji obronnej. Obrona, oddział będzie bronił terytorium i nie będzie brał udziału w atakach. Atakująca, oddział będzie bronił terytorium, ale również będzie wysyłany do ataku przeciwnika. Oraz strażnicy chronią terytorium i krążą w swoim promieniu obrony. Wszystkie oddziały z grupy burzycieli oraz kilka strzeleckich ustawiłem jako atakujące. Dodatkowo postawiłem obszar ochrony w środku jego wioski. Komputer przyśle wszystkie wojska, jeśli to miejsce zostanie w ogóle zaatakowane. W podzakładce obrona SI jest jeszcze kilka opcji. Automatyczna obrona. Komputer sam oblicza, gdzie mają oddziały się znajdować. Chroń sojusznika. Komputer będzie wspierał swoich sojuszników, jeśli ci będą atakowani w jego zasięgu obrony. Porządkuj pozycje. Oddziały będą porządkowane według ich numerów i jeśli jakiś zostanie stracony, natychmiast inny oddział pójdzie w jego miejsce. Zasięg autoataku. Jednostki będą szukały wrogich żołnierzy w danym zasięgu od siebie. Rekruci na zamek. Tyle rekrutów maksymalnie znajdzie się w koszarach. Opóźnienie. Od wybranej minuty komputer będzie szkolił żołnierzy. Maksymalna ilość żołnierzy mówi sama za siebie. Oraz edycja formacji. Po postawieniu pozycji obronnych komputer zacznie tworzyć bronię i szkolić żołnierzy, jeśli będzie ich brakować. W ostatniej podzakładce ataki dodałem atak komputerowi, aby atakował gracza wszystkimi możliwymi oddziałami. Na dole po lewej stronie zobaczycie, ile pozycji obronnych danego rodzaju dany gracz ma postawione i ile jednostek atakujących maksymalnie może wysłać. Ustawiłem, aby oddziały atakowały budynek najbliżej ich oraz ustawiłem opóźnienie ataku na godzinę, dzięki czemu wróg nie zaatakuje gracza od razu. W zakładce ustawienia AI jest jeszcze kilka opcji dla komputera. Pierwszą z nich jest usprawnione AI, dzięki temu sztuczna inteligencja będzie lepiej panowała nad miastem. Zalecam tego używać, kiedy komputer ma duże miasto, a nie małą wioskę jak tutaj, inaczej możecie nie zauważyć zmian. Dzięki automatycznej naprawie komputer natychmiast wezwie budowniczych do naprawiania swoich budynków. W oknie parametrów można ustawić ilość szkolonych pomocników i budowniczych. Ilość budowniczych nie jest teraz istotna, ponieważ komputer nie posiada automatycznego budowania. Pomocnicy jednak mają duże znaczenie. Jeśli będzie ich za mało, to nie będą się wyrabiali z donoszeniem towarów. Jak za dużo, to miasto będzie nimi zapchane i będą tworzyły się korki. Z własnego doświadczenia stwierdzam, że taką magiczną liczbą dla pomocników jest 13. Chyba że posiada dużo armii, wtedy ustawiam na 14 lub 15. Dotyczy to również większych miast. W tej misji komputer będzie miał tylko skórzanych żołnierzy, więc typ armii może być jakikolwiek oprócz tylko żelaznej. Jeśli będzie ustawione żelazo, strzałka, skóra, to komputer będzie się starał robić żelazne jednostki bardziej niż skórzane. Komputer będzie szkolił jednostki tak szybko jak tylko będzie mógł, jeśli będzie włączona opcja szybko wyposaż. Uzbrój skórzanych, żelaznych i z ratusza to jest przerwa między kolejnym wyszkoleniem jednostki. Jest tu ustawiane, aby przeciwnik nie był za trudny do pokonania, kiedy ma lepszą linię obrony w postaci wież obronnych np. Te wartości dotyczą każdej warowni i ratusza z osobna. Pozycja startowa AI jest tylko używana przez skrypty lub automatyczne budowanie, którego jeszcze nie ma, lub przez pozycje atakujące. Zazwyczaj ją ustawiam tam, gdzie jest główny spichlerz danego gracza. Komputer jest gotowy. Dodałem jeszcze do głównego gracza punkt przetrwania i poprawiłem małą gafę, czyli poprzedni cel na cel wygranej, a nie przegranej. Komputerowi nie trzeba dodawać celu wygranej czy przegranej, nie zmieni to jego zachowania. Jest to jedynie używane przez dynamiczne skrypty. Również zablokowałem mu niektóre towary do wymiany, aby nagle nie wymieniał się na coś niepotrzebnego. Mogliście zauważyć, że często zapisuję mapę. Robię to ze względu bezpieczeństwa i też z przyzwyczajenia. Dawniej edytor map miał kilka błędów, przez co się zacinała gra i cały postęp był utracony. W międzyczasie postanowiłem przetestować, czy pozycje obronne przeciwnika działają jak trzeba, więc dodałem sobie łucznika i zacząłem strzelać we wieżę. Jako że wróg reagował tylko w niektórych miejscach, zwiększyłem mu promień obrony w pozycjach obronnych.
Gracze są ustawieni, więc jeszcze przetestowałem mapę, aby sprawdzić zachowanie przeciwnika. Głównie to, czy atakuje, czy nie. Postawiłem niewielką bazę, aby mi ludzie nie zdechli z głodu. Wróg zaczął atakować po 1,5 godziny, a to dlatego, że ustawiłem mu opóźnienie ataku na godzinę. Ale opóźnienie liczy się dopiero, kiedy uzbiera odpowiednie wojsko, które mu wcześniej usunąłem. Więc gracze zachowują się tak jak trzeba. Przeciwnik nie umiera z głodu po 2 godzinach, więc jest dobrze. Poprawiłem jeszcze wzniesienia w terenie, ponieważ jak sprawdziłem, ile jest punktów, w których nie można budować wokół spichlerza gracza, to chwyciłem się za głowę. Gracz musi mieć w miarę równy teren, aby mógł się na początku swobodnie rozbudować. To jest główna cecha map multiplayer. W mapach scenariuszowych można zrobić nawet góry z ziemi, jeśli będzie to jakoś uzasadnione. To by było na tyle, jeśli chodzi o ustawienia graczy. Jeżeli coś pominąłem, dajcie znać w komentarzach. W następnej części powiem o ustawieniach samej mapy, jak ustawić nazwę mapy, jej opis oraz jak dodawać wiadomości. Dziękuję za oglądanie, cześć!